Kilka miesięcy temu kupiłem konsolę Speed Editor. Miałem nadzieję, że znacznie skróci ona czas mojej pracy nad montażem i odzyskam trochę życia. Czy się udało? Speed Editor to konsola z dodatkowymi przyciskami i jogiem zaprojektowana do pracy w DaVinci Resolve w zakładce CAD. Założenia były takie, żeby można było korzystać z programu bez wykorzystania myszki czy klawiatury komputera. I faktycznie są pewne etapy montażu, kiedy potrafi mi się wygasić ekran komputera. macOS w ogóle nie wykrywa tej klawiatury, ona jest widoczna wyłącznie dla programu, dlatego po prostu po dłuższej pracy wygasza monitor. Jeżeli chcesz tego uniknąć, to warto zainstalować aplikację typu Keep Me Awake. Konsola jest bardzo mobilna, posiada Bluetooth i wbudowaną baterię, dzięki czemu nie trzeba jej podpinać kablem do komputera. Sama bateria bez problemu starcza na tydzień solidnej pracy. Jog to jest coś niesamowitego. Pozwala bardzo sprawnie poruszać się po timeline'ie. Oferuje on 3 tryby pracy, natomiast ja korzystam tylko z 2, mianowicie jog i scroll. W trybie jog, jeżeli powoli poruszam kółeczkiem, to playhead przesuwa mi się o 1 klatkę. Natomiast jeżeli zaczynam kręcić szybciej, oczywiście porusza się on szybciej. W trybie scroll dzieje się mniej więcej to samo, natomiast dużo szybciej, także w scroll mogę szybko przejść przez cały timeline dosłownie kilkoma obrotami. Jest to bardzo intuicyjne i naprawdę bardzo dokładne. Korzystając ze Speed Editora należy się przyłączyć na zakładkę CAD. Tylko tam możesz korzystać z pełni jego możliwości. Nie ukrywam, że dość sceptycznie podchodziłem do zakładki CAD. Jest ona dość mocno uproszczona, dlatego korzystałem z niej głównie do selekcji B-rolla. Okazało się jednak, że równie dobrze tnie się w niej A-roll, a także multicam. Ten multicam się nieco różni od klasycznego multicama, ale jest naprawdę bardzo przyjemny w pracy. Przestawienie się na zakładkę CAD zajęło mi 2-3 projekty, czyli de facto po około 2 tygodniach już dość sprawnie się poruszałem, korzystając z tej konsoli. Niestety Speed Editor, a więc i zakładka CAD, nie są wolne od wad. Zostały one zaprojektowane do pracy nad montażem liniowym. Najniższa ścieżka jest ścieżką magnetyczną. Jeżeli coś zaczniemy z niej usuwać, ona automatycznie zsunie się i usunie tą lukę, więc bardzo trudno jest dodać po prostu odstęp między klipami. Również zaznaczanie większej ilości klipów i przesuwanie ich z miejsca na miejsce też nie jest najwygodniejsze. Jeżeli mówimy o pojedynczym klipie, super, natomiast jeżeli mówimy o całej sekcji, no to tutaj już ta zakładka niezbyt się do tego nadaje. Na samej konsoli brakuje mi jeszcze 2 funkcji wyprowadzonych, mianowicie Trim to Playhead i Trim After Playhead. To naprawdę jest funkcja, z której stosunkowo często korzystam. Jeżeli ty też z niej korzystasz, no to musisz sobie bindować jakieś klawisze pod tą funkcję i po prostu to wygląda tak, że sobie pracujesz na Speed Editorze i co jakiś czas musisz sięgnąć dalej, kliknąć sobie jeden z przycisków, albo musisz zainwestować w jakiegoś Stream Decka czy inną tego typu kustomizowaną klawiaturę i postawić sobie obok Speed Editora. Naprawdę jestem zły, że tego nie ma. To mogłoby być. Można by było zbindować któryś z klawiszy, że pod 2 klikiem to się będzie działo. Niestety czegoś takiego nie ma. W większości projektów nie jestem w stanie zmontować wyłącznie korzystając ze Speed Editora, dlatego w tym momencie korzystam z niego głównie do selekcji A-rolla i B-rolla, a do niechronologicznego montażu, no to już tutaj się przyłączam na zakładkę Edit i korzystam normalnie z klawiatury i myszki i tylko co jakiś czas ewentualnie coś sobie kliknę na Speed Editorze. Mimo wad tej konsoli jestem generalnie zadowolony z inwestycji. Ja staram się dość dokładnie mierzyć czas, jaki poświęcam na montaż i w przypadku typowych projektów średnio skrócił się on po zakupie konsoli o 20%, a 20% to wcale nie jest mało czasu. Jest jednak pewien format, mianowicie długie, chronologicznie montowane materiały, np. podcast czy wywiad, które na Speed Editorze montuje się po prostu niesamowicie szybko. Średnio na zmontowanie godzinnego podcastu jednej osoby poświęcam teraz godzinę i 20 minut i jest to naprawdę niesamowity wynik. Serio. Godzina materiału, godzina 20 na montaż i jest to już prawie gotowe. Wystarczy tam dodać kolor, delikatnie skorygować dźwięk i ready. Jeżeli materiał Ci się spodobał, to zostaw suba, ale nie klikając ten przycisk subskrybuj poniżej filmu, tylko zejdź do opisu i tam znajdziesz link do newslettera. Zasubskrybuj newsletter i wtedy nie tylko będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, ale również otrzymasz dostęp do bonusowych materiałów. Na dzisiaj to by było już tyle. Do zobaczenia. Cześć!